Witajcie! W ostatnich tygodniach mieliście u mnie recenzję i bardzo taniego, ale przyzwoitego projektora od marki Zenwire. Był także flagowy model za ponad 1200 zł, a dzisiaj będzie pośredni projektor, czyli ani jakiś super tani, ani też nie zaporowo drogi. Ceny macie w linkach w opisie filmu. Zaczynamy! Dream Machines, laptopy dla graczy, akcesoria gamingowe i nie tylko. Linki do oferty w opisie filmu. Ok, specyfikacje i wrażenia będą za chwilę. Na początek przyjrzyjmy się temu projektorowi. Mamy tutaj optykę, mamy automatykę i czujnik. Jest także głośnik, po bokach otwory wentylacyjne z jednej jak i z drugiej strony. Natomiast nie mamy dostępu do żadnych filtrów. Tył wygląda właśnie tak. Mamy gniazdo zasilania, zasilacz jest wbudowany. Mamy wentylację, włącznik, wyłącznik, czujnik pilota, gniazdo USB i gniazdo HDMI. Natomiast nie mamy tutaj gniazda słuchawkowego, ale mamy oczywiście łączność bezprzewodową. Podstawa działa bardzo dobrze. No i jeszcze zobaczmy zawartość zestawu. Jest instrukcja obsługi. Jest standardowy pilocik zdalnego sterowania. Mamy tutaj możliwość ręcznego fokusowania. Są dedykowane przyciski, tryb myszki. Natomiast nie ma asystenta głosowego, czyli nie ma tego przycisku z mikrofonem, żeby komunikować się z projektorem głosowo. Jest przewód zasilający. Tutaj mamy wtyk kątowy i przewód zasilający ma 1,20 m. Powiem szczerze, że mógłby być troszkę dłuższy, chociażby 2-metrowy. No i w zestawie jest także metrowy przewód HDMI. I co do wagi, to moja waga pokazuje 2311 gramów, więc już urządzenie może nie kieszonkowe, ale jeszcze dość przenośne. Także dzięki praktycznej podstawie, która umożliwia również projekcję sufitową, możemy sobie dowolnie regulować, co jest naprawdę dobrą opcją. Od spodu mamy 4 gumowe elementy oraz 4 miejsca montażowe na statyw i mamy 2 elementy antypoślizgowe na samej podstawie. Zenwire PrimeView IMC460 Pro w przystępnej cenie oferuje niezłe parametry. Rozdzielczość natywna to Full HD 1920 na 1080 z dekodowaniem materiałów także w 4 jak i 8K online. Jasność na poziomie 950 ANSI sprawia, że w zaciemnionym pomieszczeniu korzysta się całkiem przyjemnie. Można sobie jednak pozwolić jedynie na odrobinę światła. Nie jest to projektor do korzystania podczas dnia. Kontrast statyczny to 4000:1. Obraz możemy wyświetlić nawet z około 90 cm, a maksymalnie z odległości 4 metrów. I będzie to od 40 do nawet 200 cali. U mnie udało się wyświetlić niecałe 100 cali. Jest to projektor LCD z soczewką LED o żywotności 60 000 godzin. Natomiast silnik optyczny jest tylko częściowo uszczelniony. System operacyjny Android 14 działa płynnie i pozwala na instalowanie wszystkich popularnych aplikacji, w tym streamingowych, a także gier. Dzięki Bluetooth 5.4 bez problemu sparujemy z projektorem gamepad czy słuchawki. Wtedy można skorzystać z projektora jak z prostej konsoli do gier. Pamięć operacyjna to 2 GB, a przestrzeń na dane wynosi 16 GB. Nie zabrakło automatyki, dzięki czemu ustawienia ostrości czy kąta wyświetlania obrazu odbywa się dość szybko i sprawnie, ale dzięki zaawansowanemu menu wiele opcji możemy także ustawić ręcznie. Jest także tryb cyfrowego zmniejszenia obrazu, gdyby wystawał poza ekran projekcyjny. Na pilocie mamy także dedykowane przyciski do ręcznego ostrzenia obrazu. Nie ma problemu z wyświetlaniem treści z pendrive'a, a podłączenie konsoli przez HDMI dało całkiem dobry efekt. Teksty były czytelne i nie występowały opóźnienia. Nieco kuleje natomiast transmisja bezprzewodowa obrazu. Zabrakło wbudowanego Chromecasta, a tryb Miracast sprawdza się kiepsko. Jeśli chcemy na dużym ekranie pokazać fotki z wakacji, to się jeszcze może udać. Streamowanie z telefonu filmu czy gry mija się z celem. Jednak mamy także możliwość podłączenia telefonu przewodowo. Dźwięk nie jest najgorszy i zapewnia go 15W głośnik, jednak mimo wszystko lepiej podłączyć bezprzewodowo jakieś głośniki czy słuchawki. Empire has returned. We must warn the Republic.
Odnośnie głośności to wynik mówi sam za siebie. Szum może nie jest bardzo uciążliwy, ale mimo wszystko projektor jest dość głośny. Temperatura odprowadzanego powietrza zbliżała się do 50 stopni. Maksymalny pobór prądu urządzenia to 130 W. No i porównanie z tańszym projektorem, również jest to marka Zenwire, ale projektor R1, który posiada niższą jasność oraz rozdzielczość HD. Dlatego w przypadku testowanego dzisiaj sprzętu wyraźnie widzimy lepszą kolorystykę, szczegółowość oraz wyższy poziom jasności. Podsumowując, w rozsądnej cenie dostajemy całkiem przyzwoite parametry i projektor po prostu spisuje się nieźle. Natomiast jeśli chodzi o testy projektorów marki Zenwire, na moim kanale jest już kilka różnych testów, także z poprzednich lat, ale też te najnowsze dwa modele, które były testowane poprzednio, tak więc sobie zajrzyjcie, a aktualne ceny i promocje, a także kod rabatowy na ten projektor macie w linkach w opisie filmu. Na dzisiaj to wszystko, dziękuję za uwagę, trzymajcie się.